Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona T68i. Taki mały, śmieszny. Wygląda jak zabawka. Ten Sony Ericsson. Bardzo prosty. Telefon nie posiada w ogóle żadnego aparatu. Na tylnej ściance widzimy tylko Ericsson. Ale był to naprawdę Sony Ericsson. Połączenie tych dwóch marek. Widzimy, że telefon posiada joystick. Niestety ten joystick w tym telefonie długo nie dawał sobie rady wytrzymywać. U samej góry nie ma nic tak naprawdę i na samym dole widzimy gniazdo ładowania, gniazdo słuchawek i gniazdo na kabel USB. Tu po boku jeszcze widzimy, że telefon posiada IRD. Sprawdzimy sobie telefon teraz pod baterią, jak to wszystko wygląda. Telefon ma zespojoną baterię wraz z tylną klapką. Jest jedność i bateria jeszcze była z Ericssona. Tu widzimy, jest to oryginalna bateria do tego telefonu. Jest to bateria BST14. Taka bateria ma pojemności 700 mAh i roku chyba produkcji w tym przypadku nie znajdziemy. A jest, udało się. Rok produkcji tej baterii to 2002, 4 tydzień. Ta bateria już posiada 18 lat. To nie ma co nie oczekiwać, żeby cokolwiek wytrzymywała. Następnie zobaczymy sobie pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. Sprawdzimy sobie wszystkie informacje. Tu mamy Sony Ericsson, markę tego telefonu. Następnie obok znajduje się model, jest to T68i. I zobaczymy jeszcze, w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany. W tym przypadku mamy Made in China, czyli w Chinach. Teraz sobie uruchomimy telefon i sprawdzimy jego wszystkie funkcje i jak telefon się prezentuje, jak to wszystko w nim wygląda. Tu widzimy, telefon posiada jeszcze dwie diody obok wyświetlacza u samej góry. Te dwie diody migają, gdy bateria jest słaba, na czerwono. Sami sobie zobaczycie, bo chyba bateria jest akurat w tym przypadku słaba, bo jest bardzo już wymęczona. Już nie działa tak jak powinna. Po 18 latach nie ma co się dziwić. Czekamy, aż telefon nam się uruchomi. Troszkę to trwa. O, jest, wszystko weszło. Teraz sobie będzie, o widzicie, bateria, uwaga, bateria rozładowana i tutaj miga nam czerwona dioda po lewej stronie. Poczekamy jeszcze chwilę, bo nam musi się troszkę telefon odciąć. Nie był dawno włączany. Udało się, telefon wyszedł już nam do menu. Jak widzicie, menu jest takie przestarzałe. Co się dziwić od telefonu, który posiada już 18 lat. A właśnie, nie sprawdziliśmy jeszcze daty tego telefonu, no później sobie sprawdzimy. Co pierwsze, wejdziemy oczywiście do naszych dźwięków tego telefonu. Sprawdzimy, jakie zostały wybrane przez producenta oryginalne właśnie dźwięki. Coś nam joystick szwankuje, ale może nam się uda zobaczyć podstawowe dźwięki.
Jak słyszeliście, telefon posiada oczywiście dzwonki monofoniczne, podobne jak w Nokii 3310. W tym przypadku można sobie nawet tworzyć własne dźwięki monofoniczne. Jest taka opcja w tym telefonie. Wejdziemy sobie w gry, bo widzimy, że telefon posiada jakieś gry, ale to są bardzo proste oczywiście gry. Można sobie je uruchomić. Przechodzimy dalej, zobaczymy sobie podstawowe opcje w tym telefonie. Na sam dół organizator. Telefon oczywiście posiada, widzimy, kalendarz, notatniki, alarmy, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Bardzo popularne, powszechne opcje w Sony Ericssonach, nawet gdy telefon posiada 18 lat. Komunikacja, oczywiście tu numer telefonów, skróty. Można skorzystać z telefonu z internetu. Oczywiście w tym telefonie jest to już raczej nierealne. Nie ma takiej możliwości, mimo że jest taka opcja. I ustawienia, zobaczymy sobie w ustawieniach. Jakie posiada ustawienia? Tu widzimy podstawowe dźwięki, profile, wyświetlacz. Wejdziemy sobie przykładowo w nasz... widzicie, nawet jest metoda T9 w tym telefonie. Nie jest tak źle, mimo że telefon posiada 18 lat. Czas blokady, zestaw HF, ustawienia początkowe oczywiście. Wejdziemy sobie w nasz wyświetlacz, tylko ominąłem niechcący. I widzimy nawet, zobaczcie sobie. Można ustawić nawet kontrast w tym telefonie, tło, wygaszacz. Teraz sobie sprawdzimy kod serwisowy i czy faktycznie nam wszystkie funkcje działają w tym telefonie prawidłowo. Czy nam się uda, nie wiem, czy w ogóle w tym telefonie ten kod jest obsługiwany, ale spróbujmy. Prawo joystickiem, gwiazdka, lewo joystickiem, gwiazdka, lewo, gwiazdka. Tak, udało nam się, czyli w tym telefonie kod jest obsługiwany. U samej góry widzimy informacje o naszym softie. Jest to soft. Tu u samej góry widzimy, dalej pod spodem widzimy wersję naszego wyświetlacza. Wychodzimy sobie, tu mamy blokadę karty SIM, czyli sobie ściągamy tu blokadę SIM-log, jeśli posiadamy taki kod. Następnie testy serwisowe, czyli testy naszych wszystkich funkcji tego telefonu. Tu na samej górze sprawdzamy nasz wyświetlacz, kolory naszego wyświetlacza, następnie diodę LED wyświetlacza, kolejno klawiaturę, brzęczyk, czyli zobaczymy sobie, czyli nasz główny głośnik. No, głośnik jest dość głośny naprawdę. Wibracja, słuchawkę, tutaj słuchawkę sprawdzamy, mikrofon, oczywiście czy działa prawidłowo na samym dole. Łączny czas, licznik joysticka, bardzo ciekawa opcja. Pierwszy raz ją widzę w Sony Ericssonach. Spotkała mnie właśnie teraz w tym modelu. Zobaczymy sobie licznik joysticka, jak ciekawa opcja. Wow! 193 850. Taki jest licznik joysticka, czyli można powiedzieć każdego dotykania joysticka, przełączania go w prawo, w lewo, do góry, na dół, czy opcje menu. Naprawdę bardzo ciekawa opcja. Pierwszy raz się spotkałem. Fajnie to wygląda. 19 000 i łączny czas połączeń tego telefonu. Zobaczymy sobie. Tu nam wyszło 220 godzin i 40 minut. Ten telefon naprawdę był intensywnie użytkowany, ale co mnie naprawdę ciekawiło w tym telefonie, to łączny czas joysticka. 193 852. Naprawdę ogrom przez ten czas, długi czas użytkowania tego telefonu. Joystick już naprawdę już się klinuje, przycina, już nie daje sobie rady. Co jeszcze miałem sprawdzić? Jeszcze miałem sprawdzić wiek tego telefonu. Ponownie sobie tylną klapkę to otworzymy i zobaczymy rok produkcji tego telefonu. Jest tutaj rok produkcji oczywiście, tak jak mówiłem, 2002, 41 tydzień, tak więc telefon posiada już 18 lat, no już ma pełnoletność, także można już imprezę robić.
To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również do oglądania następnych filmików z udziałem Sony Ericssonów, Nokii i innych telefonów klasycznych. Zapraszam również do oglądania poprzednich filmików. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem odnośnie tego telefonu, tego modelu. Cześć!